Siemka, ja jestem Adacho i uspokajam na sam start, mimo dość egocentrycznego tytułu filmu, to nie jest materiał tylko o mnie, chociaż sytuacja jest na tyle niecodzienna i przede wszystkim budująca, że kilka słów od serca powiem. Miała to być niespodzianka, dlatego się tym nie chwaliłem, chciałem zatrzymać to na ten moment, ale na stronie CD Action widziałem, że wleciała informacja, w której zostałem wspomniany, także część z was właśnie się ze względu na to dowiedziała. No właśnie o czym, bo może część z was wie, a może część z was jeszcze nie wie. Magazyn CD Action, który znam z dzieciństwa, bo mój brat kolekcjonował wszystkie numery, jakiś czas temu zapowiedział, że będzie tworzyć taki właśnie numer specjalny dla miłośników Dragon Balla. Jest to, jak tutaj jest napisane, nieoficjalny magazyn dla miłośników Dragon Balla. Jest tutaj bardzo dużo rzeczy poruszonych tyczących się rzeczy wewnątrz uniwersum, zewnątrz uniwersum, samego Akiry Toriyamy albo rzeczy, które inspirowały się dziełami Akiry Toriyamy, więc jak dowiedziałem się o tym, od razu pomyślałem, że chcę to mieć, niezależnie od tego, czy to będzie fajnie wyglądało, czy nie będzie fajnie wyglądało, chciałbym po prostu na ten temat nagrać film, więc złożyłem zamówienie, razem z bratem kupiliśmy sobie po jednej sztuce, no i potem okazało się, że w sumie odezwali się do mnie właśnie panowie, nie smutni, całkiem radośni panowie z CD Action. I mówię to z ręką na sercu, wielkim zaszczytem jest dla mnie fakt, że zostałem zaproszony do tworzenia tak obszernego magazynu, który w zasadzie jest jednym z niewielu polskich magazynów, polskich wydawnictw poświęconych uniwersum Dragon Balla. Myślę tutaj przede wszystkim o Kawaii. Najpierw z 2002 bodajże roku, a potem temu numerowi specjalnemu z 2018 roku. Ale zanim zacznę wymieniać rzeczy, które mi się podobają i które mi się nie podobają, to chciałbym, żebyście posłuchali tej małej notki informacyjnej i spojrzeli jeszcze raz w tytuł filmu. Nie ma tam słowa recenzja, bo nie chcę i nie czuję się na tyle kompetentny, żeby nagrywać pseudoprofesjonalną ocenę pracy osób, które na pisaniu artykułów i na tworzeniu czasopism znają się 100 razy lepiej albo 200 razy lepiej ode mnie. Aczkolwiek i tak wam powiem, co sądzę na temat tego magazynu, który przeczytałem w 3/4, czytałem go całe wczorajsze popołudnie i wieczór, skończyłem czytać w nocy. Niektóre artykuły omijałem, wierzcie, że nie chciało mi się czytać na przykład o Dragon Ball Evolution, bo jakbym chciał sobie zepsuć humor, to bym kopnął z całej siły bosą stopą w ścianę, a nie chciałem czytać też artykułu pokroju pierwszych gier wideo z Dragon Balla, bo inne rzeczy ciekawiły mnie bardziej, a już mi się po prostu potem chciało spać. Więc przeczytam to sobie kiedy indziej. I powiem o tym na samym początku, muszę o tym powiedzieć na samym początku, żeby potem uniknąć zbędnych komentarzy i domysłów. To nie jest film sponsorowany, ani recenzja sponsorowana, ani żadna kryptoreklama. Widziałem komentarze na grupie facebookowej w duchu kupmy ten magazyn, jego sukces to sukces Adasia i to bardzo miłe, że myślicie w taki sposób, ale ja to widzę trochę inaczej, w sensie nie patrzę na to w taki dokładnie sposób. Dziękuję, że tak myślicie, naprawdę bardzo to doceniam, ale wolałbym, żeby to był po prostu sukces Dragon Balla w Polsce. Być może to jest myślenie utopijne, ale kto wie, może przełoży się na przykład ten sukces magazynu na większy sukces Dragon Balla w Polsce i będziemy mieli więcej filmów kinowych Dragon Balla w polskich kinach. Albo na przykład większa szansa na to, że w serwisach streamingowych pojawią się polskie napisy, albo w kolejnych grach wideo będziemy mieli polskie wersje językowe. Od ostatnich lat powstaje przecież dubbing do Dragon Ball Super i do Dragon Ball Kai, więc kto wie, może jeszcze kolejne dubbingi będą powstawać i Polska po prostu na tej Dragon Ballowej mapie świata zostanie zaznaczona troszeczkę większą kropką. Mówię, może utopijne myślenie, ale chciałbym, żeby tak było, bo wszyscy byśmy po prostu z tego skorzystali, jako fani DB. Więc jeśli chcecie kupić ten magazyn, to kupcie go dlatego, że jesteście fanami Dragon Balla i chcecie przeczytać po prostu 120 ponad stron tyczących się Dragon Balla i tematów około Dragon Ballowych, a nie dlatego, że po prostu jesteście moimi widzami. Ja nic z tego nie mam, zrzekłem się swojego wynagrodzenia, jarałem się po prostu na myśl, że moje nazwisko będzie obecne wśród osób odpowiedzialnych za ten magazyn, bo jakby nie patrzeć, w moich oczach jest to po prostu ważny dla polskiej społeczności Dragon Balla projekt. Plus jeszcze wsadzili mnie obok Janka Błachowicza, dla którego walk od lat zarywam nocki. To jest akurat przypadek, ale miły. Jeśli chcecie krótką odpowiedź, czy warto kupić ten magazyn za 35 zł, zanim przejdę do szczegółowej analizy? Tak, moim zdaniem to jest praktycznie pół darmo. Za ponad 120 stron treści tak przyjemnej graficznie, w 99%, do tego jeszcze wrócę, i tak różnorodnej, to nie jest dużo. Aczkolwiek przy tak dużym projekcie, przy tak goniących terminach, przy tak, wydaje mi się, że małej ilości osób piszących te artykuły, bo jak tak patrzyłem po prostu na kolejne artykuły, miałem wrażenie, że niektóre nazwiska po prostu się non-stop przewijają, więc zmierzam do tego, że nie sposób uniknąć literówek, przekręconych imion, niekonsekwencji w tłumaczeniach, czy nawet jakichś drobnych błędów rzeczowych, więc będąc z wami szczery, też o nich wspomnę, ale nie chcę, żeby to przyćmiło pozytywny wydźwięk tego filmu, bo uważam, że jest to naprawdę fajna pozycja, ale wiadomo, typowy internauta po przeczytaniu 10 stron fajnego
fajnego tekstu znajdzie literówkę na stronie 11 i to zapamięta najbardziej. Zacznę od rzeczy, która zwróciła moją uwagę, zanim jeszcze otworzyłem magazyn po raz pierwszy. Goku na okładce jest w swojej bazowej formie, ale pod światło widać śliski w dotyku kontur włosów SSJ, co jest świetnym zabiegiem artystycznym, zwłaszcza, że wokół Goku można zaobserwować jakby rosnącą aurę, sugerującą, że Goku jest w trakcie transformacji. Mała rzecz, a cieszy. Plus fajnie, że modele postaci są ładne, bo na tym punkcie mam lekką obsesję. Będę wam pokazywał oczywiście przebitki z tego artykułu, ale nie chcę wam go pokazywać całego, bo nie na tym to polega, to byłoby nie fair, prawda? Chciałbym, żebyście, jeśli chcecie go kupić, to sami go przeczytali, a potem postawili na półce. Ale no, trochę pokazać muszę, także przepraszam, jeśli pokażę za dużo. Miło mi się zrobiło, jak zobaczyłem, że przy spisie treści artykuł, który pisałem, jest wyróżniony. Rzecz jasna, to jest kwestia tematyki artykułu, a nie tego, że to ja go pisałem, ale mówię, dla mnie są to małe sukcesy. Zwłaszcza, że są w magazynie naprawdę ciekawe teksty, jak chociażby ten o Toyotaro. Chcę mieć to z głowy, a biorąc pod uwagę, że jest to dosłownie na kolejnej stronie, to powiem o tym teraz. Cieszę się, że nie pisałem o kanonie i nawet wspomniałem o tym w swoim tekście o fillerach, a cieszę się ze względu na to, że temat kanonu w Dragon Ballu jest tak śliski i tak kontrowersyjny, że jakby go nie ugryźć, to i tak kogoś się zdenerwuje. Dlatego zacznę od dwóch rzeczy. Podsumowanie na końcu tekstu napisane przez autora to powinna być główna myśl, to powinna być puenta, która przyświeca nam wszystkim. A druga rzecz to dość odważne słowa na początku. Pozwólcie, że zacytuję. Tatuś wam poczyta. W fandomie krąży co najmniej kilka teorii dotyczących tego, jak powinno się rozumieć kanon Dragon Balla. Wszyscy są jednak zgodni, że należy do niego materiał stworzony przez Akirę Toriyamę. Zacznijmy więc od rzeczy najbardziej oczywistej i nie budzącej żadnych wątpliwości. Wydarzenia z mangi Dragon Ball, od spotkania Goku i Bulmy, aż do pojedynku z Ubem na 28. Tenkaichi Budokai, zaliczają się do kanonu. Rozumiem, o co chodziło autorowi, ale mam wrażenie, że trochę związał sobie ręce słowami, że kanon to materiał stworzony przez Akirę Toriyamę, bo tak naprawdę, jeśli czepiać się tutaj znaczenia tych słów, no to Dragon Ball nie jest tworzony, nie był tworzony tylko i wyłącznie przez Akirę Toriyamę. Ba! Gdyby nie redaktorzy mangi Toriyamy, których w trakcie tworzenia tych 42 tomów mangi Dragon Ball było w sumie 3, to manga wyglądałaby zupełnie inaczej. I tak naprawdę były momenty, w których oni wyrzucali do kosza pomysły Toriyamy albo zmieniali jego pomysły na własne wizje. Po prostu narzucali swoją wizję. Więc tak, manga Dragon Ball jest rzecz jasna stworzona przez Akirę Toriyamę, ale to nie jest w 100% jego wizja, jeśli chodzi o fabułę, więc mówię tutaj o tym nie ze względu, że się czepiam tego tekstu, bo uważam, że jest on naprawdę jakby dobrze tłumaczy to zagadnienie, ale chodzi mi po prostu o to, że w uniwersum Dragon Balla jest już taki duży syf chronologiczny, że próba wyznaczania kanonu to jest walka z wiatrakami, bo nawet oficjalni twórcy sobie tym słowem nie brudzą ust. Akio Ioku w wywiadzie na pytanie o to, jak Dragon Ball Daima ma się do szerszego obrazka, w domyśle jak łączy się z Dragon Ballem Super, bo przecież w Dragon Ball Daima zobaczyliśmy rzeczy, które raczej do Dragon Balla Super nie pasują, odpowiedział dosłownie jak ten pan z wodociągów kieleckich. W sensie Akio Ioku nie mówił o tym, że wodociągi kieleckie rewelacyjnie radzą sobie z awariami, tylko powiedział, że Dragon Ball Daima łączy się z Majin Buu sagą. Tyle, następne pytanie. Nie zrozumcie mnie źle, uważam, że to jest naprawdę fajny tekst, który sprawnie tłumaczy zagadnienie i znacznej większości osób on po prostu wystarczy, zwłaszcza jeśli na końcu będzie im przyświecać ta puenta artykułu, o której wspominałem, ale przy tak delikatnym temacie trochę boję się o reakcję nader natrętnych fanów, zwłaszcza takich łysych. Dodatkowo doszukałem się jednej nieścisłości, bo pada informacja, że film Broly nie został przeniesiony na karty komiksu, co jest nieprawdą. Fakt, nie został zaadaptowany w formie osobnej sagi, ale historia została skrócona na pierwszych stronach 93 rozdziału Dragon Ball Super. No bo wspominka między turniejem mocy a sagą Moro, albo inne wzmianki o Brolim, które jakby potwierdzają nam, że to się wydarzyło też w historii mangowej, to były drobne wstawki, ale stawiam, że autor o tym wie i że to jest po prostu kwestia doboru słów. Ale jak ja czytałem tekst, no to zrozumiałem to po prostu w taki, a nie inny sposób. Plusem tekstów jest to, że widać w nich charakter autora, bo autor ma bardzo dużą dozę swobody w swoim pisaniu, ale mam wrażenie, że czasem za bardzo subiektywne opinie przybierają maskę faktów. Tekst o Dragon Ball Daima jest bardzo fajny i zgadzam się praktycznie ze wszystkim, ale zdziwiło mnie zdanie, to zresztą tylko najjaśniej świecący przykład na całej liście sytuacji, które wspólnie można określić jako dobrze zrealizowany fanserwis. A przed nami jeszcze zwiastowana od pierwszych odcinków nowa fuzja. Może nie taka była intencja, może to ja mam jakiegoś chuja w uszach, ale mam wrażenie, że autor napisał to w taki sposób, jakby to było praktycznie pewne, że czeka nas po prostu jeszcze fuzja, która była zapowiadana. Fuzja może będzie, może jej nie będzie. Jeśli będzie, no to nie ma problemu, prawda? Artykuł się dobrze zestarzał, ale
ten artykuł i ja to nagrywam w momencie, kiedy jeszcze jesteśmy przed ostatnim odcinkiem Dragon Ball Daima i co jeśli tam tej fuzji nie będzie? W sensie to będzie mały, drobny tak naprawdę mankament, ale okaże się, że w sumie można byłoby w takim razie poprawić ten tekst. Chodzi tylko o to, wiecie, ja jestem takim gościem, który raczej jak widzi spleśniały chleb w sklepie albo jakiś przeterminowany produkt, to bierze go, zanosi go do pracownika sklepu i mówi: wie pani co, albo wie pan co, jest przeterminowany produkt, proszę go odłożyć, bo potem znajdzie się jakiś natarczywy klient i będzie robił o to burdę. I ja nie robię o to burdy, ja po prostu nie chcę, żeby kto inny robił o to burdę, więc mnie osobiście ten tekst o fuzji nie drażni, ale mam wrażenie, że tak jak mówię, subiektywna opinia trochę wymieszała się z faktem. A to nie jest fakt, że będzie fuzja. Może w piątek się okaże, że jest i wtedy zapomnimy o tej sprawie. Przechodzimy do mojego tekstu o fillerach. Nie będę wam go streszczał, ale powiem od siebie, że bardzo przyjemnie mi się go pisało. Chciałem napisać 2 strony, a wyszły 3. Przepraszam. Cwanowską twórczością pisałem na 4, a widzę, że jest 5. Przepraszam. Dodam też jedną ciekawostkę, nie będę zdradzał o co chodzi, ale zostawię to dla was, bo pewnie Dawid, który jest głównym pomysłodawcą tego całego projektu, chciałby zobaczyć, ile osób to ogarnie. Ale z tego, co mi napisał dziś w nocy, przepraszam, że zawracam ci głowę takimi sprawami po północy, ale jestem pierwszą osobą, która to, przynajmniej taką, którą zauważył, która to ogarnęła. Znalazła. Nie będę nawet wam sugerował, o co chodzi, bo i tak już wam za dużo powiedziałem, w zasadzie tylko po to, żeby się pochwalić. Także przepraszam po raz trzeci. Taka dodatkowa notka, te podpisy pod obrazkami czy teksty na czarnych bloczkach nie są moje, to już są dodatki redakcji. Tak samo tłumaczenie imion, które czasem nawet w moim tekście jest delikatnie niekonsekwentne, bo raz mamy angielskiego Krillina, a raz japońskiego Kuririna i mi to nie przeszkadza, bo staram się być wyrozumiały, to nie jest coś, co burzy treść artykułów. Aczkolwiek są momenty w tym magazynie, na które nie mogę przymknąć oka, mimo tego, że tak naprawdę treści nie burzą. Przejdźmy sobie do stron od 90 do 98. Mamy fragment z artykułu o chronologii, który uwzględnia już nawet Raimusa, który pojawił się w 10. odcinku Dragon Ball Daima. Mam nadzieję, że pan Ioku teraz nie wyjdzie na jakiś kolejny konwent i powie, że w sumie Daima to osobna linia czasowa, zapomnijcie o tym. Bo się znowu sytuacja trochę pokomplikuje. Ale tak czy siak, widzimy ostatnie wydarzenia z mangi Dragon Ball Super i tutaj skupmy swoją uwagę, jeśli chodzi o sagę Granoli. Granoli tak naprawdę w tym magazynie oberwało się najbardziej, bo chłop został nazwany na 6 różnych sposobów. W jednym bloczku widzimy wersję Granolach, która jest poprawna, ale to jest wersja anglojęzyczna z tym niemym H na końcu. No ale jest to wersja totalnie niepopularna w Polsce, bo to tak jakby nam top pomówić top. Ale niżej mamy już jazdę bez trzymanki, która przyznam, że bardziej niż cokolwiek to mnie po prostu rozbawiła. Gralolach. I to nieodmienione, bo przekonują ich do walki z Gralolach. A jeszcze niżej Gralonach. Czyżby Granola miał braci Gralolacha i Gralonacha? Wcielę się w rolę Eleka z Hitersów i jeszcze tego Granole pomęczę, jak mam okazję. Strony 70 i 71. Tekst o rasach w Dragon Ballu. W jednym akapicie czytamy o sadze ocalałego Granoli przez jedno L, czyli, że tak powiem, wymowa uliczna, a w zasadzie pisownia. Potem Granolla przez 2L, czyli oficjalne polskie tłumaczenie, a stronę obok mamy znów tego przebrzydłego Granolacha. Mówię, chcę być szczery, więc jeśli to zauważyłem, to wam to pokazuję, ale przypominam po raz kolejny, to są tylko nazwy imion, nazwy własne, wersje tłumaczeń. Jest kilka drobnych rzeczy w magazynie, które mógłbym jeszcze pokazać, ale to są tylko drobne potknięcia, na które zwracają uwagę psychofani. Tak jak mówiłem, jest gorzej, jak są jeszcze łysi. Ja przegrałem zakład i muszę zrobić cosplay SSJ4, także nie jestem łysy. Zapuszczam włosy, ale nie mogę wam tego pokazać. Tekst o rasach fajnie się rozwijał, ale mam wrażenie, że nagle się urwał. Na temat aniołów zostały napisane dosłownie 2 zdania, że w sumie są asystentami bogów zniszczenia i pilnują balansu. Nic o ich neutralności, o tym, że przechodzą w stan spoczynku po odejściu boga zniszczenia albo wymazaniu wszechświata. Nic o Merusie, który sugeruje, że jest więcej aniołów niż tylko 12, albo w sumie 18, czyli tyle ile wszechświatów, plus Daishinkan. Nic o ich umiejętnościach cofania czasu, wskrzeszania zmarłych czy podróży między wymiarami. Podobnie w tekście o Dragon Ball Super. Bardzo długi wstęp do tematu, dużo o filmach Battle of Gods i Resurrection of F i potem o anime, a o 2 najnowszych filmach kinowych, czyli Broly i Super Hero, 2 zdania. Potem o mandze Dragon Ball Super, 2 zdania. Jedno słowo o Moro, 0 słów o Granoli, Orange Piccolo, Ultra Ego czy Beast Gohanie. Może myśl przewodnia była taka, żeby tknąć tylko anime Dragon Ball Super, chociaż nastawiałem się w ogóle na Dragon Ball Super. Nad tytułem artykułu widnieje napis uwaga na spoilery. Nie wiem w sumie trochę, co ten artykuł spoileruje. Tam była jedna wzmianka na koniec, że kolejne starcie z Freezą się zbliża. To w sumie nie wiem, czy to jest spoiler, nawet jeśli, no to było
3 lata temu. Żeby zmienić ten pretensjonalny ton, przepraszam za niego, bo naprawdę ten magazyn mi się podoba, ale podam wam po prostu kilka artykułów i sekcji, które mi się naprawdę spodobały. Na duży plus rozbijająca bryłę magazynu, przewijająca się przez całość książki sekcja z ważnymi wydarzeniami ze świata DB. Bardzo składna, przejrzysta, oznaczona kolorami i informatywna. Wszystkie dzieła mistrza, czyli spis Manka Akiry Toriyamy w formie krótkich, treściwych opisów wielu różnych tytułów. Sekcja jest podzielona na dzieła wydawane przed Dragon Ballem, w trakcie Dragon Balla i po Dragon Ballu. Warto przeczytać, chociażby w ramach ciekawostki. Nie chcę wam zdradzać wszystkiego, kilka artykułów celowo pominę, takich, które mi się podobały, też o grach, bo nie czytałem za dużo o grach, bo nie jestem aż takim dużym gamerem, ale o Kakarocie, czy o Sparking Zero, czy o Fighters sobie przeczytałem. Mimo wszystko pochylę się chwilkę nad artykułem tyczącym się Toyotaro, czyli dobrze nam znanym współautorem mangi Dragon Ball Super, o którym też wspomniałem w swoim drugim tekście o fanowskiej twórczości, do którego zaraz przejdę. 2 stronki, ale naprawdę dobrze mi się to czytało, dowiedziałem się kilku nowych rzeczy i miło było po prostu poczytać o historii gościa, który z fana stał się obecnie jedną z głównych postaci w świecie Dragon Balla. Bardzo ciekawą wstawką była dyskusja 5 Dragon Ballowych weteranów na temat Dragon Balla GT. A tak na poważnie, to mimo tego, że były tutaj takie sympatyczne boomerskie wspominki gloryfikujące opening do GT Dandan, to daleko tej dyskusji do tekstu w stylu kiedyś to kurwa było. Fajne, luźne przemyślenia, wspomnienia, skojarzenia z dawnych lat i bardzo dużo opinii. Żałuję, że nie było więcej takich segmentów w tym magazynie. Na przykład podobna dyskusja na temat Dragon Balla Super, albo podobna dyskusja 5 weteranów tycząca się ich ulubionych momentów czy ulubionych postaci. Jedna strona takiego luźnego, powiedzmy, zresetowania głów. Znaczy tutaj były 2. Mówię, że jakby było na przykład coś jeszcze. Jedna dodatkowa strona. Jak doszedłem do strony 56, to mnie kurwa zatkało. Bo okazuje się, że nawet wyjmując moje nazwisko i 2 napisane teksty, to i tak bym się odnalazł w tym magazynie. Aż zrobiłem zdjęcie i wysłałem mamie, naprawdę. Dziękuję grubemu Alowi, który napisał o moim kanale w malutkim dodatkowym segmencie, gdy fani biorą sprawy w swoje ręce. Żałuję jedynie, że to się nie znalazło na stronie 57, bo to byłoby dla mnie potwierdzenie, że żyjemy w symulacji. Jak nie wiecie, o co chodzi, to ta liczba jest u mnie starym memem. Długa historia. Chociaż biorąc pod uwagę, że mój kolejny tekst zaczyna się na stronie 58, więc strona 57 tak jakby została wzięta w kleszcze, w sercu czuję, że los zagrał mi na nosie. Potem, tak jak mówię, 5 stron mojego tekstu, jestem z niego zadowolony, na końcu nawet przemyciłem wzmiankę o sztuce. Kto pamięta sztukę, ten niech się odezwie w komentarzu. Obok wspomniany na początku tekst Jana Błachowicza, świetna odskocznia od tematów wewnątrz uniwersum, opowiadający o DB z zupełnie innej perspektywy. Szkoda, że tak krótko, ale w sumie to taki felieton. Chciałbym kiedyś mieć możliwość zapytania Jana Błachowicza o kilka rzeczy związanych z Dragon Ballem. Miesiąc temu spełniło się moje marzenie i porozmawiałem z JJ Jokerem i JJ Joker zaproponował mi, żebyśmy porozmawiali na priv o Dragon Ballu chociażby i do tej pory mi nie odpisał. 2012, 2015, JJ, proszę nie zostawiaj mnie 3. raz. Żeby wyrzucić z siebie jeszcze kilka drobnych rzeczy, to przelecę przez nie w miarę szybko, żeby nie zostawiać ich na koniec, żeby nie zostawiać was ze złym posmakiem na końcu tego filmu. To są drobnostki, ale mówię, jestem natrętnym, łysym fanem. Podpisy do obrazków na stronie 69. Sugestia, że redaktorzy Toriyamy woleli bananową młodzież, czyli 17 i 18. To nieprawda. Z jednego z wywiadów wynika, że kiedy pojawiły się Androidy 19 i 20, były już wtedy edytor Toriyamy, czyli pan Torishima. W ogóle ostatnio wyszedł bardzo ciekawy wywiad. No w sumie to taki wspólny wywiad 3 byłych edytorów Toriyamy i bardzo ciekawe informacje tam padły. Postaram się jutro wam go wrzucić, omówić, bo jeszcze nie miałem okazji, żeby do tego usiąść. Tak czy siak to pan Torishima, który był już byłym wtedy edytorem Toriyamy, zasugerował zmianę. Toriyama wprowadził 17 i 18, ale Torishima znów ich skrytykował, co doprowadziło do wprowadzenia Cella, którego potem krytykował już ówczesny redaktor Toriyamy, czyli pan Yu Kondo. Więc wszystkie androidy z tych, które tutaj zostały pokazane, zostały zhejtowane tak naprawdę porówno. I to nie przez obecnego nawet redaktora Toriyamy, w sensie ówczesnego, tylko jeszcze poprzedniego. Zasada wzmacniania przez Zenkai nie jest jasno określona w mandze, wbrew temu, co można przeczytać w tym artykule. Vegeta czy Goku w Sadze Namek po jednym Zenkaiu wzmacniali się tak niebotycznie, że Vegeta najpierw przegrywał z Rikumem, a potem klepał się z Freezą w pierwszej formie. Goku z poziomu 90 000 wskoczył na 3 miliony i to są liczby oczywiście orientacyjne. Można byłoby się spierać, że było to mniej, ale nadal było to wzmocnienie znacznie większe niż 2- czy 3-krotne. Po prostu ta zasada nie istnieje. Kataklizm nie nawiedził obecnego domu
domu Nameczan, bo kataklizm był na planecie Namek, a Nameczanie obecnie żyją na nowej Namek, bo przecież ta pierwsza wybuchła po osadze Frizy. Ryżowar nie był magiczny, był zwyczajnym przedmiotem, to magiczna pieczęć dopiero sprawiła, że Piccolo Daimao nie mógł się z niego wydostać, chociaż tutaj może mamy do czynienia ze skrótem myślowym autora, jeśli tak to przepraszam. I jeszcze jedna rzecz w segmencie z opisami filmów kinowych, którą zauważył mój kolega Sebastian. Wykorzystanie Broliego zasugerował twórcy jego redaktor. No, nie do końca. Bo Akio Ioku nie był redaktorem Toriyamy, a na pewno już nie wtedy, kiedy Toriyama nawet nie rysował mangi. Prawdopodobnie wzięło się to z wypowiedzi Toriyamy, w której faktycznie pada słowo editor, czyli redaktor, chociaż czy Toriyama faktycznie nazwał tak Akio Ioku? Czy to jest kwestia przekładu? Nie wiem. No ale w sumie jak Toriyama miał nazwać inaczej Ioku? Swoją prawą ręką? Kolegą? Współpracownikiem. Ioku był redaktorem V-Jumpu, ale no nie będę dalej wchodził w tak bezsensowne dywagacje, bo jak widzicie to jest z mojej strony czepianie się jakby pojedynczych zdań, a nie podważanie jakby sensu całego tekstu. Nie mam większych rzeczy, których mogę się przyczepić, także czepiam się tego, czego mogę się czepić. Fajnie, że na linii czasowej Dragon Balla znalazło się miejsce dla najważniejszego z wydarzeń tego świata. To jest akurat duży plus. Artykuł z transformacjami uznał za fakt, że Beast jest najsilniejszą transformacją w Dragon Ballu i mamy tutaj kolejny przykład sytuacji, w której tekst o charakterze informacyjnym za mocno wplata subiektywne opinie, bo nie ma ani jednego potwierdzenia siły bestii, jedyną skalą porównawczą są rozdziały mangi Dragon Ball Super numer 102 i 103. Goku klepał się z Gohanem, raz wygrywał jeden, raz wygrywał drugi. Finalnie skończyło się tak, że Goku postanowił zakończyć walkę siłą, żeby inni mogli powalczyć i od tak po prostu odepchnął Gohana, więc porównywanie ich mocy to jest otwarta sprawa. Dodatkowo mamy jeszcze Ultra Ego, które zostało powiedziane, że nie ma limitu mocy, a mowa tylko o transformacjach sajańskich, bo jest jeszcze Black Frieza, który bije całą trójkę na głowę. Szkoda, że nie było nic o Orange Piccolo czy o innych formach, na przykład formach klanu Frizy, ale nawet jeśli artykuł tyczył się tylko Saiyan, to szkoda, że było słowo o Mastered Super Saiyanie, a nic o Mastered Blue, który był bardzo istotnym aspektem sagi Zamasu w mandze, albo chociaż o tym, że Beast mógł nawiązywać kolorystycznie do pierwszej wersji Super Saiyanina, ale przynajmniej poprawnie zostały nazwane wersje Ultra Instynktu Omenu i Puj, a nie żadne mój. Chociaż niby można było napisać słówko o True Ultra Instynkcie, ale w sumie to jest dalej Omen. Średnio mi siedzi obrazek z Dokana pośród pięknych mangowych kadrów, zwłaszcza, że Kale była momentami pięknie rysowana. Poza tym ta forma nie nazywa się legendarny Super Saiyanin, bo to jest nazwa zarezerwowana dla Broliego z Dragon Balla Z, co autor nawet zauważył, ale potem i tak tej nazwy używał w kontekście Dragon Balla Super. Wiecie, nic wielkiego, ale ja ogólnie jestem pod tym względem czepialski. Tak się zastanawiałem, czy będzie coś w tym magazynie o Dokanie, o grze, która przynosi nawet nie tyle co miliony, co przyniosła już miliardy zysków. Nie wiem nawet, czy nie jest najlepiej zarabiającą grą w historii Dragon Balla. Mówię o Dragon Ball Z Dokkan Battle, ale biorąc pod uwagę, że jest to gra mobilna, to nie wiem, czy to się w sumie wpisuje w charakter CD Action. Wydaje mi się, że oni o mobilkach nie piszą, także. No ale mieliśmy akcent z Dokana właśnie pod postacią tej Kale. No ale mówię, to są tylko mimo wszystko drobne niuanse, które jako mały, łysy, wścibski skurwysyn muszę po prostu wymienić, bo magazyn jest pełen wielu ciekawych, wartościowych tekstów o uniwersum Dragon Balla, sprawach kręcących się wokół niego, Dragon Ballowych grach, nawiązaniach, cenzurze, a nawet sporcie, co też było dla mnie osobiście miłym zaskoczeniem. Chciałbym, żebyście sami ocenili treść tego artykułu, a nie doszukiwali się w nim literówek czy drobnych błędów, bo to już zrobiłem za was. To, że o nich powiedziałem, to nie znaczy, że buduję na nich swoje główne wrażenie. Nie, absolutnie nie. Moje wrażenie ogólnie jest bardzo pozytywne. Produkcja od początku do końca jest ładna, miła dla oka, okraszona przyjemnymi wstawkami, komentarzami, ciekawostkami. I to, że wytknąłem kilka potknięć, to jest taki mój po prostu YouTube'owo-Dragon Ballowy obowiązek. Ale najważniejsze jest dla mnie to, że czuć po prostu w tych 100 ponad 20 stronach pasję, chęć zrobienia czegoś fajnego i przede wszystkim, jak bardzo by się nie czepiać, to nie napisano tutaj głupot. I myślę, że z czystym sercem ten magazyn mogę wam polecić. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie i czy kupiliście już swoją kopię, a jeśli tak, to możecie na mnie napisać, co sądzicie o moich tekstach, bo w sumie nie pokazywałem wam ich. Może się okaże, że w sumie mój tekst jest najbardziej chujowy i wyjdę na hipokrytę, co innych pokazuje palcem, a sam gówno napisał. Tak czy siak, czekam na komentarze. Dziana!